Walter Sinnott Armstrong jest niewierzącym filozofem z Dartmouth College. W jaki sposób udowadnia, że Boga nie ma? Poglądy trzeba uzasadniać, a ja mam 3 argumenty. 2 wynikają ze sprzeczności pomiędzy różnymi atrybutami Boga. Zacznijmy od problemu zła w świecie, przez które nie da się pogodzić wszechmocy Stwórcy z Jego nieskończoną dobrocią. Najbardziej jaskrawym przykładem są wady wrodzone, zło w stanie naturalnym. Nie są wynikiem korzystania z wolnej woli. Kontrargument brzmi: wyobrażasz sobie Boga na swoje podobieństwo, a tymczasem prawdziwy Stwórca ma zamiary i cele, których nie byłbyś w stanie pojąć. Racja. Może chce, żeby dzieci cierpiały. Tego rzeczywiście nie byłbym w stanie zrozumieć. Nie widzę powodu, żeby wierzyć w takiego lub w jakiegokolwiek innego Boga. Drugi argument nazywam problemem interwencji. Wynika ze sprzeczności pomiędzy tym, że Bóg istnieje poza czasem, jest wieczny i niezmienny, a tym, że działa w czasie, odpowiadając na modlitwę i czyniąc cuda. Nie da się robić tych 2 rzeczy naraz. Punkt 3 to dowód z niewiedzy. Powody, żeby wierzyć w jakichkolwiek bogów, nawet takich, którzy nie mają wspomnianych przed chwilą atrybutów, są bardzo słabe. Gdyby Bóg istniał, powody byłyby o wiele bardziej przekonujące. Skoro ich nie ma, nie należy wierzyć. Gdybym powiedział na przykład, że w tej sali nie ma ani jednego karalucha, bo z tego miejsca żadnego nie zauważyłem, mój dowód byłby fatalny. Gdybym jednak stwierdził, że na tym stole nie ma żadnego słonia, ponieważ go nie widzę, argument byłby znacznie bardziej prawdopodobny. Oczywiście przy założeniu, że to zwyczajny słoń, nie niewidzialny lub mikroskopijny. Nie mam powodu, by uważać, że to zwierzę siedzi na stole, więc mogę przyjąć, że go tu nie ma. Analogicznie wygląda to z Bogiem. Bo jest raczej słoniem niż karaluchem. To ważny gość. Jak można go przegapić? Być może mógłbyś uwierzyć tylko w Boga, który objawia się w sposób oczywisty. A jeśli świat urządzony jest inaczej? To zależy, jak sobie wyobrażamy Stwórcę. Bóg rzekomo objawia się wiernemu podczas mszy, ale już nie przestępcy, który zamierza kogoś skrzywdzić. Ponieważ nie ma dowodów na to, że interweniuje, gdy naprawdę jest potrzebny, możemy uznać, że Bóg, przynajmniej ten dobry, nie istnieje.